Witam Cię serdecznie w 9. filmie z serii Pomysł na wakacyjny biznes. Wakacje w Europie w większości krajów rozpoczynają się właśnie w tym momencie. W niektórych krajach sezon wakacyjny już trwa. Dzisiejszy film nazwałem Punkt ze sprzętem turystycznym. Pomysł na wakacyjny biznes, o którym dzisiaj opowiem, będzie dostępny praktycznie dla każdej osoby. Nie potrzebujesz wielkiego kapitału, aby móc rozpocząć ten biznes. Potrzebujesz jedynie odpowiedniego pomysłu, chęci i odrobiny czasu, aby móc zacząć działać. Jeżeli szukasz pomysłu na biznes bez dużego wkładu własnego lub szukasz inspiracji, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Dzisiejszy pomysł na biznes zakłada wynajmowanie sprzętu turystycznego turystom. Jest to pomysł, który sprawdzi się praktycznie w każdych warunkach. Będzie odpowiedni nad morzem, sprawdzi się w miejscowościach górskich oraz odnajdzie swoich odbiorców nad jeziorem. Jaki kapitał inwestycyjny będzie Ci potrzebny, aby móc rozpocząć realizację tego wakacyjnego pomysłu? Być może żaden. Podstawowe dobra, które posiadamy w domu, mogą być wystarczające do tego, aby rozpocząć ten biznes. W tym filmie opowiem krok po kroku, jak rozpocząć ten biznes oraz jak rozwijać ten biznes. Dowiesz się też, jak zarobić dodatkowe pieniądze, gdy już będziesz prowadził ten biznes. Do realizacji tego pomysłu na biznes potrzebujesz samochodu, małej komórki, magazynu lub dużo cierpliwości i siły. Wszystko zależy od tego, co obecnie posiadasz oraz co możesz posiąść. Jeżeli nie chcesz inwestować środków finansowych na początku, to możesz rozpocząć ten wakacyjny biznes całkowicie po kosztach. Będzie to jednak wymagało od Ciebie sporo wysiłku i czasu. Posiadanie własnego magazynu, lokalu, samochodu lub chociażby wysokiego namiotu ogrodowego znacząco ułatwi realizację tego pomysłu na wakacyjny biznes. Pomysł biznesowy, o którym opowiadam, możesz realizować całkowicie samemu. Zatrudnianie pracowników byłoby dobrym posunięciem tylko w momencie, gdybyś myślał o skalowaniu tego biznesu. Jest to oczywiście możliwe, a nawet bardzo mocno wskazane. Sezon wakacyjny trwa tylko kilka tygodni lub kilka miesięcy, w zależności od regionu, w którym się znajdujesz. Niemniej jednak, aby zarobić duże pieniądze, często potrzebujemy włożyć maksymalną ilość pracy w bardzo krótkim czasie. Dobrze, przejdźmy do konkretnego opisu tego, czym będziesz mógł się zajmować w ramach tego biznesu. Na czym będziesz zarabiać pieniądze? To dość ważne pytanie z punktu widzenia przedsiębiorcy. Najważniejszą rzeczą, która będzie przynosiła Ci dochód, jest wynajem sprzętu turystycznego. Dlatego na samym początku wspomniałem o tym, że inwestycja w ten pomysł na biznes może być zerowa lub niewielka. Wszystko zależy od tego, co posiadasz w swoich zasobach oraz co chcesz wynajmować turystom. Rzecz jasna, nie każde dobro materialne, które posiadasz, jest na wynajem. Jednak czasami jest tak, że niektóre rzeczy magazynujemy w swoich domach. Tymczasem te przedmioty mogłyby dla nas zarabiać pieniądze. Napisz w komentarzu poniżej, czy posiadasz takie dobra, które można by wynajmować turystom. Często sami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że posiadamy ogromne możliwości zarobku. Twój komentarz może zainspirować kogoś do działania. Jeżeli pomysł na wakacyjny biznes Ci się spodobał, to proszę Cię o zostawienie łapki w górę pod tym filmem. Wakacje rozpoczęły się już na dobre, więc seria Pomysł na wakacyjny biznes będzie teraz najbardziej pomocna dla wielu osób. Jeżeli szukasz pomysłów na wakacyjny biznes, to subskrybuj mój kanał. Obejrzyj też poprzednie materiały, które umieściłem na tym kanale. Dobrze, zajmijmy się teraz planowaniem tego biznesu. Od czego zacząć planowanie tego biznesu? W
W pierwszej kolejności zastanów się nad tym, czy posiadasz jakieś akcesoria i sprzęt turystyczny, który mógłbyś wynajmować turystom. Jeżeli posiadasz coś takiego, to oceń każdy przedmiot wizualnie. Oceń stan tego przedmiotu i zastanów się, czy sam wynająłbyś taki przedmiot, będąc na wakacjach. Stwórz listę wszystkich rzeczy, których stan oceniłeś na dobry i chcesz je wynajmować. Na podstawie listy, którą utworzyłeś przed momentem, zastanów się nad wszystkimi przedmiotami, które mógłbyś wynajmować. Chodzi mi o to, abyś zaplanował z góry, jak można by poszerzyć ofertę o nowe przedmioty, gdy tylko nadarzy się taka możliwość. Wspomniałem również o dodatkowym źródle zarobku. Jeżeli rozpoczniesz prowadzenie tego wakacyjnego biznesu, to z biegiem czasu dobrym pomysłem byłoby rozpoczęcie sprzedaży nowych produktów. Dlaczego? Jedno jest pewne. Ludzie, którzy przyjdą do Twojego punktu, będą potrzebowali sprzętu turystycznego. Nie ma tak naprawdę dla nich większego znaczenia, czy ten sprzęt kupią, czy wynajmą. Znaczenie ma za to inny fakt. Czy będziesz w stanie zaspokoić potrzeby klienta? Jeżeli ktoś chce kupić gogle do pływania, a Ty posiadasz w swojej ofercie tylko te, które możesz wynająć, to klient nie zostawi u Ciebie pieniędzy. Chyba że zdecyduje się na wynajem sprzętu turystycznego lub zakup używanych gogli. Takich przykładów można mnożyć. Mam nadzieję, że rozumiesz, o co mi chodzi. Będąc jeszcze przy temacie sprzętu turystycznego, warto zrobić rozeznanie w lokalnych sklepach, hurtowniach oraz na portalach internetowych, które zajmują się sprzedażą sprzętu i akcesoriów turystycznych. Ustal listę swoich potencjalnych dostawców, którzy w przypadku progresji Twojego biznesu byliby dla Ciebie punktem zaczepnym. W sezonie wakacyjnym ceny nowego sprzętu turystycznego będą nieco podwyższone. Dlatego tak ważnym jest zrobienie rozpoznania rynku, aby zorientować się w ofertach i cenach produktów. Stwórz listę wszystkich miejsc, które uważasz za atrakcyjne cenowo oraz jakościowo. Następnie zastanów się nad tym, gdzie będziesz mógł składować swój sprzęt. Czy masz duży namiot ogrodowy? Być może samochód transportowy lub zwykły samochód osobowy z pojemnym bagażnikiem? Pierwsza kwestia dotyczy transportu tego sprzętu na miejsce docelowe. Chodzi mi o miejsce, w którym będzie znajdować się Twój punkt ze sprzętem turystycznym. W wybranym przez Ciebie miejscu będziesz potrzebował jakiegoś pomieszczenia operacyjnego. To może być magazyn, lokal, samochód, namiot ogrodowy, kontener morski lub inne rozwiązanie, które przyjdzie Ci do głowy. Ważne jest w tym wszystkim to, aby miejsce, o którym wspomniałem przed momentem, było choć trochę reprezentatywne. To właśnie tam będziesz trzymał swój sprzęt oraz przyjmował turystów zainteresowanych wynajmem lub zakupem sprzętu i akcesoriów turystycznych. W miejscowościach turystycznych często możesz znaleźć małe pomieszczenia, które są gotowe do dzierżawy na sezon wakacyjny. To rzecz jasna wymaga inwestycji, kapitału własnego, ale nie jest to obowiązkowe rozwiązanie. Każdy region turystyczny będzie cechował się swoją własną specyfikacją co do sprzętu turystycznego, który możesz oferować. Chcę podzielić się z Tobą krótko kilkoma pomysłami. To może być szybka inspiracja dla Ciebie, jeżeli masz w głowie pustkę. Nastrojenie się do tego pomysłu na wakacyjny biznes sprawi, że przyjdą Ci do głowy Twoje własne pomysły. Oto krótka lista przykładowych przedmiotów, sprzętu sportowego i akcesoriów, które możesz wynajmować oraz sprzedawać. Namioty plażowe, namioty turystyczne, kłady, parawany, leżaki, stoliki plażowe, zabawki plażowe dla dzieci, sprzęt wodny i sprzęt do pływania. W przypadku sprzętu do pływania mam na myśli takie rzeczy jak deski do pływania, kółka dla dzieci, rękawki dla dzieci, materace na wodę i maski do nurkowania.
Jeżeli chodzi o sprzęt wodny, to możesz wziąć pod uwagę słupy, kajaki, łódki, pontony i rowery wodne. Tą listę możesz oczywiście dowolnie urozmaicać i powiększać. W niektórych regionach możesz wynajmować także tradycyjne rowery. Ponadto mapy ze szlakami turystycznymi, kaski, plecaki górskie, torby termiczne, latarki, krótkofalówki i plastry. Myślę, że ogólnie zestawy pierwszej pomocy byłyby dobrym pomysłem. Gdzie szukać klientów i gdzie ustawić nasz punkt? Na zakończenie tego filmu przedstawię kilka propozycji tego, jak szukać klientów do tego biznesu oraz gdzie korzystnie byłoby ustawić nasz punkt ze sprzętem turystycznym. Być może ten film trafi do osób, które posiadają nieruchomości lub działki w lokalizacji, która byłaby odpowiednia do realizacji tego pomysłu na biznes. Jeżeli tak, czuj się swobodnie, aby użyć tego pomysłu na wakacyjny biznes i zacząć zarabiać pieniądze już w tym miesiącu. Przede wszystkim podzielmy możliwe tereny na 4 kategorie. Pierwsza kategoria to tereny nadmorskie. Teren nadmorski kojarzy się z plażą i wszystkim tym, co dotyczy plażowania oraz sportów wodnych. Idealną lokalizacją dla naszego punktu ze sprzętem byłoby miejsce znajdujące się przy głównym wejściu na plażę. Może być też główna droga prowadząca na plażę w niedalekiej odległości od parkingu, a raczej bliżej plaży. Najlepiej w odległości maksymalnie 200 metrów od wejścia na plażę. Drugą kategorią, którą wyznaczyłem, są tereny znajdujące się nad zbiornikami wodnymi. Przede wszystkim rzeki i jeziora z dostępem do zorganizowanej plaży lub pomostu wypoczynkowego. Takie miejsca, które skupiają w sobie duże liczby turystów. Aby ocenić ruch turystyczny w konkretnych miejscach, wystarczy pojechać w słoneczny dzień do kilku lokalizacji. Najlepiej wybierz się w weekend lub w przypadku, gdy w Twoim kraju już trwa sezon wakacyjny, to w dowolny, słoneczny dzień. Doskonałą lokalizacją dla punktu z akcesoriami turystycznymi byłoby miejsce znajdujące się między ostatnim parkingiem a drogą prowadzącą nad jezioro. Trzecią kategorią będą tereny wiejskie bez dostępu do gór, morza i jeziora. Po prostu tereny wiejskie. Tutaj problem polega na tym, że musisz znać dużo wcześniej wszystkie atrakcje znajdujące się w okolicy. W szczególności musisz wiedzieć, którymi ścieżkami podążają turyści. Na podstawie znajomości ścieżek turystycznych możesz ocenić, w którym miejscu najlepiej stworzyć punkt wynajmu akcesoriów turystycznych. Gdzie jeszcze znajdziesz swoich klientów? Na drodze prowadzącej do atrakcji turystycznej. W niektórych sytuacjach możesz wziąć pod uwagę miejsca, takie jak sklep spożywczy, budynki kościelne oraz przystanki autobusowe. Wszystko zależy od wielkości miejscowości oraz, tak jak wspomniałem wcześniej, ścieżek, którymi chodzą turyści. Ostatnia kategoria to oczywiście miejscowości górskie. Idealnym miejscem będą głównie ścieżki znajdujące się w okolicy głównych, popularnych wejść na górskie szlaki turystyczne. Ponadto, ze względu na charakter sprzętu, dość dobrze sprawdzą się także bliskie okolice skupisk z noclegami dla turystów oraz bary mleczne i główne deptaki. Na zakończenie jeszcze kilka drobnych wskazówek dotyczących tego, gdzie możesz znaleźć swojego klienta. Przede wszystkim dodaj wizytówki w mapach Google oraz na lokalnych portalach informacyjnych. Dodaj także ogłoszenie ze swoją ofertą wynajmu sprzętu turystycznego na lokalach i ogólnopolskich portalach ogłoszeniowych. Dość skuteczną możliwością, która sprawdza się podczas sezonu wakacyjnego, jest rozdawanie ulotek z ofertą przechodniom, którzy przechodzą w bliskie odległości Twojego punktu turystycznego. Na zakończenie nie zapomnij o dodaniu swoich ogłoszeń na portalach społecznościowych. Mam nadzieję, że te wskazówki będą dla Ciebie pomocne. Wierzę, że ten film Ci się spodobał.
zostaw koniecznie łapkę w górę pod tym filmem. Jeżeli chcesz obejrzeć więcej filmów, to subskrybuj mój kanał, aby nie pominąć nowych filmów. Aby zobaczyć pozostałe filmy z tej serii, odwiedź playlistę, którą utworzyłem. Na tej playliście znajdują się wszystkie filmy z serii Pomysł na wakacyjny biznes. Ponadto rozpocząłem nową serię filmów o nazwie Pomysł na turystykę wiejską. Tam również znajdziesz inspirujące filmy. Napisz w komentarzu poniżej i daj znać, czy ten film był dla Ciebie pomocny. Udostępnij film na swoich mediach społecznościowych dla znajomych i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!